Czy to nie dziwne, że nie włączona lampka odbija swoje światło jedynie w stojącym naprzeciwko lustrze? Czy dzieje się to w innym wymiarze? Mężczyzna dodatkowo wykonał 2 zdjęcia następnego dnia rano. I jeszcze tego samego wieczora dodatkowo nagrał film. Tym razem wszystko wydaje się być normalne, jednak ktoś zauważył, że poprzedniej nocy było w pokoju z nim coś jeszcze, coś, co siedziało pod biurkiem. Czy to mógł być jakiś byt? Niektórzy sądzą, że postać ta wygląda demonicznie, jednak cokolwiek to było, wygląda niezwykle przerażająco. Jak myślicie, co wydarzyło się w tym pokoju tamtej nocy? Z pewnością to była dla niego noc, którą zapamięta na długo. To wideo zostało nakręcone przez jednego z użytkowników Reddit i jego zdaniem po obejrzeniu tego materiału był całkowicie przekonany, że w jego domu dzieje się coś niedobrego. Coraz częściej zaczął w nim zauważać coraz to dziwniejsze wydarzenia, dlatego postanowił zainstalować kilka kamer w nadziei, że uda mu się coś uchwycić. Już następnego dnia nagrał latające po pokoju orby i poruszające się drzwi jego szafy, ale to, co uchwycił następnej nocy, sprawiło, że aż zaniemówił z wrażenia. Mężczyzna wierzy, że był to duch, który zamanifestował się w jego sypialni i został nagrany przez zupełny przypadek. Czy tak mogło być? Ludzie twierdzą, że mało prawdopodobnym jest, aby to była jakaś usterka kamery czy coś podobnego. A jeśli co innego, to co? Tonia podzieliła się swoim dziwnym doświadczeniem na swoim profilu na TikToku. Zauważyła ona bowiem, że zabawka, którą jej rodzina pozostawiła na ganku, sama się włącza i wyłącza. Bardzo często, kiedy młoda kobieta siedzi na schodach przed domem, zaczyna wchodzić w interakcję z zabawką i wydaje się, jakby ta całkowicie reagowała na jej polecenia. So I'm doing the ripple effect like you guys asked me to. Whatever it is just stays right there. Do it again. Wow, Journey! Do it one more time for me. Wow, Journey! The only way you can get it to make that exact noise that it was making is to turn it to the right. Wow, Journey! It won't do it again unless you put it in place and then turn it to the right again. Wow! Zabawka mruga i wydaje dźwięki. Jak się okazuje, Tonia uchwyciła coś jeszcze bardziej niezwykłego. Wow, Journey! To wygląda jak biała postać, która wyłania się zza samochodu. A może to ten duch jest winny uruchamiania tej zabawki? Jak sądzicie, czy to wyobraźnia Toni płata figle? Według mnie to coś więcej niż zwykła iluzja.
Następny film został przesłany przez Barry'ego Kajsa i ponoć został przechwycony przez jego 2 znajomych. Jeden z nich rozmawiał w tym czasie przez telefon, podczas gdy drugi nagrywał ulicę przed nimi. Nie wiadomo dlaczego ją nagrywał, ale ciekawym jest sposób poruszania się osoby, którą udało mu się przez ten czas uchwycić. Zobaczcie sami. Wygląda to tak, jakby górna część jej ciała dziwnie poruszała się na boki, co w żaden sposób nie wygląda ludzko. Spójrzcie na jej głowę. Co mogło spowodować to zjawisko? Cokolwiek to jest, wydaje się dziwne. Kobieta twierdzi, że mieszka w tym domu od 3 lat i od jakiegoś czasu coś zaczęło ją niepokoić. Zamontowała więc kamerę w swojej sypialni, w której to właśnie dochodziło do bardzo dziwnych rzeczy, ale to, co ją najbardziej przeraziło, to ta zjawa tuż nad jej łóżkiem. Widzowie pytali, czy to przypadkiem nie była jej mama, ale ona zaprzeczyła, zdając sobie z przerażeniem sprawę, że coś mogło ją obserwować z aż tak bliskiej odległości. Te wideo jest naprawdę interesujące. Nagrał je ojciec, który wraz z rodziną odwiedzał park rozrywki gdzieś w Azji. Ponoć teren, na którym wybudowano owy park, jest pełen opowieści i legend o duchach, które straszą okolicznych mieszkańców. Co ciekawe, na nagraniach mężczyzny pojawia się wiele paranormalnych zjawisk, które tylko jemu udało się uchwycić. Czy widzieliście wyglądającego przez okno ducha dziewczynki? Mężczyzna twierdzi, że teren na piętrze nie jest dostępny dla publiczności. Inny, równie dziwny moment miał miejsce, kiedy ojciec filmował hol. Na jednym z korytarzy widać, jakby coś tam stało. Czy to mała dziewczynka? Ale jak to możliwe? Czy tego dnia mężczyzna spotkał się z kilkoma paranormalnymi zdarzeniami? Ocencie sami. Następny klip przesłał Voice Evil. Napisał on, że dziadek jego kolegi niedawno zmarł i że właśnie sprzątali jego starą szopę. Znajomy przejął jego dom, ale niestety już po kilku dniach był zmuszony opuścić to miejsce, a powodem jego ucieczki miała być przerażająca aktywność poltergeista. Nagle widać, jakby ktoś rzucił jakimś czarnym przedmiotem przed kamerą. Ale co to było lub kto to był? Czy mogło to być działanie ducha dziadka? Napiszcie koniecznie, co wy myślicie o tym materiale filmowym. Następny klip został przesłany przez użytkowniczkę YouTube
która wyjaśnia nam, że to nagranie pochodzi z jej wakacyjnego wyjazdu do Irlandii, na który wybrała się wraz z jej 2 koleżankami. Kobiety odwiedziły kościół świętego Piotra, a jedna z nich robiła tam zdjęcia i kręciła krótkie filmy. Na jednym ze swoich nagrań zauważyła, że w jednym z drzwi celi pojawiło się coś naprawdę dziwnego. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christian priests. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first. Jak myślicie, czy to był duch? Wielu uważa, że mógł to być duch Olivera Plunketta, który zakończył swój żywot właśnie w tej celi. Ponoć był on w niej więziony przez ostatnie 8 miesięcy jego życia. Czy taka jest prawda? Teraz przyjrzyjmy się kolejnemu tajemniczemu nagraniu z Azji. Historia tego nagrania mówi, że 2 przyjaciół postanowiło udokumentować swoją małą wyprawę w teren. Z początku wszystko wyglądało całkiem miło, dopóki jedna z nich nie zgubiła kluczy, które, jak się okazało, wpadły do kanału znajdującego się na pobliskiej ulicy. Włączyły kamerę z nadzieją, że dzięki świetle z komórki uda im się je dostrzec. あるといいな。映ってるかな。あってほしい。なかったらもう3個目ぐらいだよね。なくすの。さすがにね、もうこれはね、なくしたくない。あるかわかんないけどね。映ってたらさ。いいね。映ったかな。あれ。 Sądząc po tym nagraniu, w kanale mogą raczej znaleźć coś zupełnie innego. Czy to twarz? Niektórzy twierdzą, że tak, jednak nikt nie potrafi wyjaśnić, jak to w ogóle jest możliwe.